Postanowiłem popełnić kolejny życiowy błąd i wybrać się na wycieczkę all inclusive z indyjskiej agencji turystycznej. Właściciel rozpościerał przede mną niesamowite wizje. Jakie to piękne rzeczy zobaczę, jakie to niesamowite przeżycia przeżyję, a to wszystko w eleganckim, luksusowym obozie. Wycieczka jest oczywiście all inclusive i ta przyjemność nie jest tania. To wszystko śmierdzi, moje ubranie będzie do wyrzucenia, więc wybrałem się na to po to, abyście wy nie popełnili tego błędu i nie musieli nigdy tego przeżywać, co ja. I pewnie się zastanawiacie, co gdyby padał deszcz. Ano mam tutaj taką blandekę i wtedy bym się przykrył blandeką. Właśnie wczoraj padał deszcz i tak trzeba było zrobić. Tak wyglądają wycieczki z indyjskich biur podróży. Tak więc nigdy nie popełnijcie tego błędu i nie idźcie tą drogą. Zastanawiacie się, gdzie jest toaleta? Ona może być tu, może być tu. Piachu dostatek. Ale zacznijmy od początku. Nie spodziewałem się wiele po Indusach, ale stwierdziłem, że muszę wam pokazać, jak wyglądają wycieczki organizowane przez lokalsów. Oprócz samego noclegu na pustyni, po drodze mamy jeszcze odwiedzić piękną oazę pośrodku pustkowia. Po prostu chciałem sprawdzić, jak wygląda organizacja czegokolwiek w ich wykonaniu. Wariantów jest mnóstwo. Gadaliśmy się za 2,5 tysiąca za osobę na obwiezienie jeepem po okolicy, pokazaniu kilku atrakcji i nocleg na pustyni. I to jest w pakiecie z wyżywieniem. Czy to jest tego warte, się okaże. Czy lepiej zorganizować sobie coś takiego na własną rękę, bo też nie jest to trudne. Jeżeli wyobrażacie sobie pustynię jako łany złotego piachu, tak nie, to nie tutaj. To nie jest Sahara i to, co pokazują, zachęcając na tych zdjęciach do skorzystania z tych wycieczek, jest to w zasadzie może 2-3 takie nie za duże łachy piachu. No i stamtąd pochodzą te foty, no i tyle. A poza tym to wygląda właśnie tak, czyli jest to taki burz, kamienie i krzaki. To jakieś jeziorko, oaza, to akurat nie ma za wielu ludzi, są sami żebracy. I już żebraczka przyszła po jakieś pieniądze. I tu odstawia jakieś cyrki, jakieś tańce. Więc widzę, że ta wycieczka to taka będzie na zapchaj dziurę, no ale no zobaczymy dalej. Kuldary została założona około XIII wieku i była kiedyś zamożną wsią zamieszkaną przez Braminów Paliwal. Mieszkańcy wioski byli głównie handlarzami rolnymi, bankierami i rolnikami. Wieś została opuszczona na początku XIX wieku z nieznanych przyczyn. Być może z powodu kurczącego się zaopatrzenia w wodę, trzęsienia ziemi lub, jak głosi lokalna legenda, z powodu okrucieństw ministra stanu Jaisalmer Salima Singha. Według legendy premier Singh zapragnął na siłę poślubić córkę sołtysa. Zagroził wiosce poważnymi konsekwencjami, jeżeli nie podporządkują się jego woli. Zamiast poddać się rozkazowi tyrana, mieszkańcy zwołali radę, opuścili swoje domy i zniknęli. Miejscowi ludzie, którzy próbowali spędzić tu noc, mówią, że są przepędzani przez jakieś dziwne zjawiska paranormalne. Piękna bajka do przyciągania turystów, prawda? Sądząc po ilości odwiedzających, to chyba jednak działa. Wioska ma fajny klimat, jednak ja żadnych duchów tutaj nie spotkałem. Jest odbudowana taka malutka cząstka, no a poza tym są to jakieś tam resztki murów. I ta wioska jest ponoć nawiedzona, także w nocy tutaj straszy. Nie da się chyba za bardzo też tego sprawdzić, bo to wszystko jest ogrodzone, zamknięte, pilnowane, więc nie bardzo nawet by była okazja, żeby tutaj zostać się na noc. No ale fajnie, no kawałek tutaj sobie odbudowali. Widać, że były to też takie większe domy, czyli to nie była biedna wioska. Jeżeli to tak kiedyś wyglądało. Oczywiście muszą być tu krowy, psy. Wioska naszego kierowcy. No i tutaj widać, że żyje się w bardzo spartańskich warunkach. Kierowca tutaj ma całą swoją rodzinę.
jest jego gospodarstwo. Pracuje w Jaisalmerze i tutaj tylko jak właśnie ma jakichś turystów, to przyjeżdża z nimi do swojej rodziny, może ją odwiedzić. 2 dzieci, które bawią się wyjeżdżając na dupie z Wydmy, na worku po chipsach dokładnie. Wszędzie są kozy, wielbłądy. Mówił, że możemy sobie tutaj pochodzić po okolicy, ale żeby do pewnych domów nie podchodzić, bo są tam wrogo nastawieni do turystów, więc nie wszędzie tutaj jest przyjaźnie jednak, albo jakaś konkurencja. Więc no mają tu takie spokojne sielskie życie, ale bardzo ciężkie, bardzo. Nie ma tutaj wody, kanalizacji, więc muszą sobie po prostu radzić. O dziwo jest mnóstwo wiatraków dookoła, naprawdę bardzo dużo. No, w którą stronę nie spojrzymy są wiatraki, więc tutaj państwo, chyba nie wiem czy to prywatne firmy, no ktoś inwestuje w energię odnawialną, ale lokalni mieszkańcy no, na tych pustyniach prądu nie mają. Mogliby im spokojnie podłączyć, ewentualnie no myślę, że zakupić nawet jakiś panel fotowoltaiczny, żeby sobie naładować telefon, czy mieć jakieś światełko, to nie stanowi dziś dużego wydatku. No ale tutaj dopiero widać przepaść, jaka jest w indyjskim społeczeństwie, jak oglądaliście wcześniej filmy na przykład, jak sobie bogaci Hindusi w jakich hotelach śpią, jak się bawią, no a drudzy żyją w ten sposób. No to już epoka kamienia łupanego po prostu. Każda rodzina musi tu mieć swoje wielbłądy, no i oczywiście służą one do transportu, czy to rzeczy, ludzi, no i do zarabiania, bo można turystów powozić i wtedy jest dodatkowy grosz. Zobaczcie, jak oni je tutaj związują, one sobie chodzą niby luzem, ale mają powiązane przednie nogi, przez co no nie mogą uciec, bo nie są w stanie się szybko poruszać. I w razie W zawsze takiego wielbłąda można wtedy szybko złapać. I tu zobaczcie, jak dzieci się bawią, mają taki domek zrobiony. Czy nie ma zabawek? Jakieś stare korki od butelek, miseczki, kubeczki, butelki i to wszystko. Więc wybierając się w takie strony do Indii, to warto sobie zabrać coś z Polski, cokolwiek, co nie potrzebujecie, bo im się tu na pewno przyda. To są chyba wózki dla dzieci? Kosz na wielbłąda, siodło znaczy się. Ruszamy dalej do luksusowego obozowiska na pustyni. Po drodze mijamy karawany wielbłądów z turystami. Ja zrezygnowałem z tej atrakcji, gdyż nie uznaję męczenia zwierząt w ten sposób, chociaż usilnie nas do tego namawiano. Po drodze zatrzymujemy się jeszcze, aby nazbierać drewno na ognisko. Wszystkie te atrakcje na razie w sumie trwały jakieś 30 minut i już zakończyliśmy dzień. Teraz kierowca w ogóle gdzieś poszedł i przyszedł jego brat, który zbiera drewno. I będziemy gdzieś jechać dalej i tam będzie gotował nam posiłek. No, okolica całkiem fajna, byłoby w ogóle nawet zajebiście, gdyby było z 5 stopni cieplej, bo jest cholernie zimno, ta lepiej się zimna. Mam jeszcze w ogóle gorączkę, przez to nie mam dzisiaj mocy. No, są tu kaktusy wszędzie, chodzą sobie jakieś kozy, owce, wielbłądy. Nie ma tu chyba dzikich wielbłądów. To jest taki ich jeep indyjski. Tutaj 2 firmy produkują, Tata i Maharinda. Kopia jak gdyby Willisa, tylko troszkę bardziej tandetnie wykonana, no i jest to bardzo popularne auto właśnie na terenach czy pustynnych, czy górzystych, które wyjedzie wszędzie. Po długiej 15-minutowej podróży docieramy na sam środek pustyni, gdzie jak się okazało musimy jeszcze sami rozbić obóz. Namiot jest w stanie rozkładu i tak się przygotowują tutaj na podjęcie gości. No więc jak ktoś nigdy nie rozkładał namiotu, to jeszcze się nauczyć może. Po kilkudziesięciu minutach prób rozbicia namiotu odpuszczamy, gdyż pręty go podtrzymujące są pogięte i połamane. Ale nasz przewodnik mówi: nie martwcie się, będziemy spać na metalowych pryczach, a jeśli spadnie deszcz, przykryjemy się planteką. Noc zapowiada się więc całkiem ciekawie. Spodziewałem się dziadostwa z ich strony, ale nie spodziewałem się aż takiego, bo biorą za to niemałe pieniądze, jak na ich warunki. A w sumie w tych samych pieniądzach mogliśmy to zorganizować na własną rękę, bo już nawet się orientowałem i wyglądałoby to bardzo normalnie. Ja tam nie jestem wybredny, brzydliwy i tak dalej,
I w zasadzie zostanę tu na noc tylko dlatego, żeby wam to pokazać, bo jestem ciekaw, co będzie w ogóle dalej. Ale normalnie to bym ich po prostu opierdolił, wrócił stąd. Biorą pieniądze z góry, bo wiedzą, że po nikt by za to nie zapłacił. Po prostu. Więc nigdy nie korzystajcie z wycieczek na pustynię w Jaisalmerze. Wynajmijcie sobie na własną rękę namiot szwajcarski, tam są nawet baseny, sauny, wszystko. I to wyjdzie takie same pieniądze za to. A to jest jakaś po prostu kpina, te ich atrakcje i w ogóle, no, chcecie jechać na pustynię, przeżyć przygodę na pustyni, jedźcie do Maroka. Więc też maty leżą tutaj cały czas na pustyni. Przed chwilą widziałem, pewnie zaraz tu wrócą. Jak chodziły po tym jakieś szczury czy myszy pustynne, nie wiem co to było. Mają tutaj nory wszędzie, chodzą skarabeusze. Dzisiaj śpimy w slumsach tylko za pieniądze, bo normalnie można je przespać za darmo. To wszystko jest mokre, bo wczoraj padał deszcz. No i jeszcze mówił, że wczoraj miał parę z Anglii i gościa z Niemiec. Chętnie bym z nimi porozmawiał. Jak wrażenia po czymś takim? Naprawdę. Być może ja przesadzam, nie? Spałem w wielu miejscach, spałem i na ulicy, jak było trzeba, ale nie płaciłem za takie coś pieniędzy bynajmniej nigdy. No dobra, ale przynajmniej mamy wyżywienie all inclusive, więc przyjrzyjmy się, jak kierowca, przewodnik i kucharz w jednym przygotowuje lokalny pustynny posiłek. Chili, tomato, potato, cauliflower, green chili, coriander, turmeric, spicy, salt, cumin, oil, dal. Czyli takie chrupki pieczone na starym oleju plus warzywa w panierce. I to wszystko. Także tu przychodzą różne fajne ptaszki i chętnie jedzą chipsy. Tutaj taka czarna szmata do wycierania garów. Naczynia, które tu sobie leżą cały czas. I są tutaj ślady psów, więc pewnie przychodzą sobie wylizywać nocą. No i nory myszy wszędzie, nie? Nasz przewodnik, kierowca tutaj zwierzył się, że zarabia na miesiąc 11 000 rupii za cały miesiąc pracy, a w miesiącach, kiedy nie ma turystów, kiedy jest gorąco, tak jak marzec, to nie dostaje po prostu pensji. Wtedy musi pracować w kamieniołomach od świtu do zmierzchu. 11 000 rupii to jest około 500 zł za miesiąc pracy. Więc oczywiście jego nie ma co winić, że to wygląda jak wygląda. To jest wina po prostu szefa, który się na nim dorabia. W Indiach jest bardzo prosto się dorobić, bo są bardzo niskie koszty pracy, więc bierzemy sobie takich ludzi właśnie z wiosek, płacimy im grosze i oni na nas zapieprzają. Ci ludzie nie mają żadnego wykształcenia, tak więc no, nie mogą podjąć lepiej płatnej pracy, a że ludzi tutaj nie brakuje, tak każdy łapie się po prostu czego może i tyle. Powinniśmy właśnie takim ludziom dawać zarobić bezpośrednio, a nie właśnie korzystać z takich agencji turystycznych, które wykorzystują właśnie tych biedaków, żeby na nich się dorobić. I to widać na ulicy, bo ci właściciele naprawdę jeżdżą bardzo drogimi samochodami, na jakie w życiu nie byłoby mnie stać. A dorobili się właśnie nie ciężką pracą, tylko ciężką pracą swoich chłopów, tak jak to w pewnym popularnym polskim serialu ostatnio było. Tak tutaj ten system nadal jeszcze trwa. No i on nie ukończył żadnej szkoły, dlatego że po prostu w tej wiosce szkoły nie ma. Jego dzieci też nie chodzą do szkoły, więc prawdopodobnie podzielą jego los i również będą zapierdzielać za grosze na kogoś. Kobiety tutaj nie pracują. On musi utrzymać całą rodzinę. Gość wygląda na co najmniej 40 lat. Bardzo się zaskoczyłem, kiedy oznajmił mi, że ma tylko 26 lat. No tego się nie spodziewałem. I już w tym wieku dorobił się 5 dzieci. Ale zauważcie, że tutaj jeden mężczyzna jest w stanie utrzymać rodzinę. No na poziomie kamienia łupanego, ale jest w stanie utrzymać, wyżywić tą rodzinę, swoją żonę, 5 dzieci, bo żona tutaj nie pracuje, zajmuje się tylko wychowywaniem dzieci i obowiązkami domowymi. Ogólnie kobiety nie pracują, dlatego tak na przykład wyglądają hotele czy restauracje, gdzie jest po prostu ten syf. Już to mówiłem, że facet nigdy nie posprząta tak jak kobieta, dlatego że one tutaj nie mogą pracować. Więc dziewczyny, jak nie chcecie nic w życiu robić, tylko żeby facet na was zapierdalał, to weźcie sobie Hindusa.
Jak książę z bajki. Jeszcze przyjedzie na białym koniu, jak będzie bogatszy, to będzie go stać, żeby słonia wynająć. Aktualnie w Polsce dziewczyny mają spory wybór hindusów. W tym sezonie miałem przyjemność filmować polsko-indyjskie wesele. I takie imprezy mógłbym robić co tydzień. Chciałby wyjechać na przykład do Europy, zarabiać trochę więcej pieniędzy, robić cokolwiek, ale z racji tego, że nie ma szkoły, angielski zna tyle o ile, tak zapewne nigdy mu się to nie uda. I właśnie w czasach COVID-u przez 3 lata nie miał po prostu jak zarabiać pieniędzy na rodzinę, gdyż wszystko było tutaj zamknięte, nieczynne, nawet nie jeździły pociągi i autobusy, mieli jeszcze gorzej przejebane niż my. Ciężki żywot naprawdę jest na tych terenach tutaj pustynnych. Są bardzo duże nierówności społeczne, z tego co widać, od epoki właśnie takiego kamienia łupanego, po bajeczne bogactwo, o których nam się w ogóle nie śniło. Jeśli chodzi o pustynię, to zapomnijcie, że zrobicie tutaj jakieś tam mega ładne foty instagramowe, że to jest gładziutki piasek. Wszędzie jest rozjeżdżony samochodami, kładami, wielbłądami. Ta łacha piachu naprawdę nie jest duża. I wszędzie tu są ludzie, są obozy, ktoś łazi. Także to nie jest Sahara. Te zdjęcia, które oni pokazują w tych swoich tutaj agencjach turystycznych, żeby skusić turystę, to albo jest po prostu jakiś tam wycinek piachu, oczywiście ja też tu mogę takie zrobić, nie ma problemu, albo w ogóle nie pochodzą z Indii. Nie ma takiej możliwości. Nie mówię, że jest tu źle, jeżeli ktoś nigdy nie był na pustyni, to może być zadowolony, ale jak chcecie przeżyć naprawdę pustynną przygodę i nie być zawiedzeni, to na pewno nie tutaj. Niestety te wielbłądy, które były w wiosce, to też nie są jego. Wielbłądy należą do hotelu. On jest tylko powozicielem. Generalnie w każdym takim pakiecie wycieczkowym tutaj jest jeszcze rajd na wielbłądach po tych piaskach. Myśmy się na to nie zdecydowali, bo nie uznajemy tego typu rozrywek, nie jeździmy na zwierzętach, żeby ich po prostu nie męczyć. Też te wielbłądy, no nie wiem jak są traktowane, nie widziałem, ale mają w nosy powbijane takie pręty metalowe. Na pewno nie jest to przyjemne dla wielbłąda i chociażby z tego względu na pewno na takiego wielbłąda tutaj nie wsiądę. Raz się przejechałem w życiu na Saharze i to mi wystarczy do końca życia. I też nie ma tu dzikich wielbłądów. Wszystkie zostały wyłapane i służą do pracy, do zarabiania hajsu. Tak więc tak pewnie jeszcze będzie przez długie lata, dopóki turyści będą za to płacić. My możemy za to nie płacić, z tego nie korzystać, ale Hindusi będą jeździć, bo oni to uwielbiają. Że też zaraz będzie chlebek pieczony z ogniska, roti. Wszystko da się tu zrobić własnymi rękoma. Widzicie, bez kuchni. Nie trzeba wody, przyrządów. Wystarczy reklamówka z produktami, miska i ognisko. Przy okazji można nauczyć się gotować pustynnym sposobem. Good? Zachodu dziś nie było, bo jest pochmurno i zapada zmrok. Zobaczymy, co będzie dalej. Then dry like this. Then like this. Yes, making good. Poszliśmy na nocny spacer po wydmach, ale niestety nic tu nie ma. Są tylko żuki skarabeusze, takie dość spore. Nie będę go brał w ręce, bo on wydziela taki sok śmierdzący. To nie wiem później czym umyć rąk. W tej naszej ala pościeli właśnie dużo siedzi też tych żuków. On się właśnie nastawił, żeby opryskać tutaj sokiem śmierdzącym. Jest ciemno, no rozpogodziło się trochę, przynajmniej widać jakieś gwiazdy. Dzisiaj jest teraz około 10 stopni, a pewnie będzie mniej. W ogóle ten człowiek to jest człowiek orkiestra, bo on jest tak, kierowcą, poganiaczem wielbłądów, kucharzem,
bajarzem, tancerzem, śpiewakiem, no człowiek wielu talentów. On się marnuje w tych Chinach, naprawdę. Ktoś go powinien ściągnąć do Polski, on by robił za 10. Raczej nie ma tu żadnych zwierząt, bo oni je wszystkie zjedli. Tutaj mieszkają muzułmanie w tym rejonie w większości, więc w sumie nie dziwię się, no muszą jeść mięso, bo tu za bardzo nic nie urośnie, więc dieta wegetariańska no byłaby tu uboga mocno. Trzeba by na warzywa gdzieś sprowadzać albo uprawiać tylko w porze deszczowej. Pierdzielają te kozy i wielbłądy i trudno uwierzyć, że za miesiąc tutaj temperatury będą dochodzić do 50 stopni. Nie da się tu wytrzymać. A teraz normalnie pomimo kurtek człowiek tutaj marznie. तारी रमारी जोड़ी रखोरी तारी रमारी जोड़ी रचोरी दूजे नामत की जोरा मारी रे तारी रे मरजी डाला तियो दिल पे गरे ते हो राउडा त्यारवाना छाडे अमल खजाना हो राउडा त्यारवाना. Tak wygląda nocleg na pustyni. Czuję się jak bezdomny na ulicy. Jestem przykryty 4 kocami, ale to wszystko jest mokre. Po prostu jest taka wilgoć, że już całe ciuchy, całe te koce, wszystko jest mokre. Nie wiem, jak to się wysuszy. Nie dość, że jestem przeziębiony, już to, że tam łazi to robactwo, to już jest najmniejszy problem, naprawdę. No ale cóż, no ponoć na pustyni musi być zimno nocą, więc to jest normalne. Wszystko by było ok, gdyby dali normalne koce, a to po prostu tu leży, nie? Ileś tam lat, tego nikt nie wozi do miasta, nie pierze. Nie wiadomo, kto pod tym spał, co na tym kocu robił. Do rana jeszcze jakieś 7 godzin. Są tu jakieś dziwne odgłosy. Może jakiś szakal? Niby tu nie ma żadnych zwierząt, bo oni wszystko zjedli. Ale cholera wie. Złodziei niby też miało tu nie być. Ale mam cały plecak z dobytkiem pod głową, więc raczej nikt mi nie wyjmie. Śpi się wygodnie tutaj nawet, nie? Na tej leżance metalowej. Coś jak taka stara prycza z komuny szpitalna nasza. Nad luksusowym obozem powoli wstaje słońce. W ogóle ciuchy całe śmierdzą, wszystko jest do wyrzucenia. No i jeżeli ktoś myśli, że na takiej pustyni w ogóle będzie cisza, będzie można w spokoju oglądać gwiazdy czy medytować, tak, nic z tych rzeczy. Praktycznie do rana napierdzielała z zawydmy głośna muzyka, psytrance, akurat ja taką lubię. Ale jak ktoś jest na przykład fanem disco polo, to miałby problem tutaj z wytrzymaniem tego. No i co mogę powiedzieć? Omijać z daleka wszelkie przejawy organizacji wypoczynku przez Hindusów. Od tych najmniejszych po te największe. Bo możecie właśnie skończyć w takim oto miejscu. Jeżeli ktoś jest wybredny, to może dostać tutaj na przykład załamania psychicznego albo jakiejś choroby, jeżeli się tego obawia. Z atrakcji jeszcze miały być nocne animacje przy ognisku, miały być śpiewy, tańce, a skończyło się na tym, że kucharz zaśpiewał 2 piosenki, wystukując rytm na butelce od wody, bo nawet nie zapewnili mu bębna. Skończymy już naszą podróż na pustynię. Najciekawszym punktem, w sumie jedynym jakimś autentycznym wartym uwagi, był nasz przewodnik, kucharz, muzyk, wszystko w jednym. Opowiadał dużo ciekawych rzeczy, naprawdę ciężko im się żyje. W wiosce, w której mieszka, nie ma nawet wody. Wodę muszą kupować z cysterny, która przyjeżdża jakiś czas. Prąd do ładowania telefonów mają z paneli słonecznych.
Więc no, żyje się bardzo ciężko. Jedynie tutaj lokalni ludzie pustyni uratowali sytuację, że cokolwiek pozytywnego mogę powiedzieć o tym tripie. Więc taka rada na przyszłość dla Was. Lepiej udać się samodzielnie i wspomóc tych ludzi samodzielnie, bo za jedną noc tutaj zapłaciliśmy połowę miesięcznej pensji jednego tutaj pracownika, więc no wyzysk jest straszny. Że szkoda mi bardzo tych ludzi, no ale no tak się żyje w takich krajach. Nie ma co się dziwić, że ludzie ze wsi nie widzą tego standardu, nie widzą brudu, no bo skąd mają to znać, kiedy oni się wychowali w czymś, co przypomina epokę kamienia łupanego i dla nich jest to jak najbardziej normalne. Ale jest to wina szefa, który no, stylizuje się na jakiegoś Gogusia, złote okularki, modna koszula i tak dalej, więc pewnie nie śpi w tego typu miejscach na co dzień, a sam tam wysyła turystów i chce za to brać niemałe pieniądze. Trzeba bardzo uważać z wykupywaniem to czegokolwiek od lokalnych pseudoagencji turystycznych. Na pewno dużo lepiej jest zorganizować sobie coś takiego na własną rękę. Będzie dużo taniej i nie będziemy się z nikim szarpać. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu, tymczasem ja już opuszczam Rajasthan, udając się pociągiem na południe do kolejnego stanu Gujarat, który jest ponoć jednym z najlepszych miejsc do życia w Indiach. Moim celem jest Ahmedabad, czyli miasto Gandhiego, o którym to będzie kolejny film. Nie zapomnij oczywiście zasubskrybować kanału i zostawić łapkę i komentarz dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!